Cześć, 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 cześć moi kochani. Witam Was. Jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie Pływem. Mam na imię Lena i jak zwykle proponuję Wam nowy projekt, który zrobimy z recyklingu. Ratujemy wszystko, co się da. I dzisiaj uratowałam piękną, wspaniałą sukienkę, co prawda starą, podartą, wyblakłą, ale zrobiłam taką sukienkę, taki trench, letni płaszczyk i co robiłam, jak robiłam, Wam wszystkim pokażę. Dla tych, kto po raz pierwszy na moim kanale, bardzo proszę zasubskrybować, podpisać się, dać lajka, jeżeli nie szkoda. A dla tych, kto już częściej na moim kanale, zapraszam razem ze mną do uratowania takiej sukienki. Robić, tworzyć możemy ze wszystkiego, co jest pod ręką. Ja lubię tym się zajmować. Lubię nie tylko szyć, nie tyle, że szyć czy szydełkować. Lubię pomysły kreatywne, które możemy wykorzystać w swoich projektach i zrobić arcydzieło. Tym właśnie się zajmuję i Was zachęcam do tego. No cóż, zaraz pokażę Wam, jak wyglądała ta sukienka przed tym. Jeżeli ktoś chce, może robić razem ze mną. Mam dzisiaj zniszczoną, starą, taką sukieneczkę jeansową z przodu na takich zaciaskach. Specjalnie wybrałam taką starą, zniszczoną, żeby pokazać, że nawet z tak stare, zniszczone rzeczy możemy zrobić unikatową rzecz. Nie boimy się tego, tym bardziej, że naturalne tkaniny, bawełniane, koton, denim, nie wyrzucamy. Ta sukienka była wybielana nieraz i prawdopodobnie dlatego się zrobiła już taka cienka, dlatego tutaj są dziurki, nie wiem czy widać, pokażę tutaj Wam nawet bliżej. Są dziurki, przydarcia, tu już jakieś plamy się porobiły, no i nie jedna bez Was już taką rzecz wyrzuciła, wywaliła. Ja tego nie zrobię, ponieważ mój kanał dla oszczędnych, twórczych, które potrafią z niczego zrobić szedewr. I to zrobić dzisiaj. Moi kochani, zostańcie ze mną, postawcie lajka, podpiszcie się na mój kanał, o to Was bardzo proszę. Dawajcie działać razem jedną grupą, jedną brygadą i to pomoże mnie mój kanał wypromować. To bym sobie życzyłam w tym nowym roku. Więc pierwsze co mam zrobić, widzicie, kieszonki to już odprułam, bo tutaj były małe dwie kieszonki, żeby właśnie pokazać, że sukienka jest bardzo zniszczona. I pierwsze co chcę zrobić, ona jest prosta, ale to, co mam w planie zrobić, no to trochę takim fasonem mi się nie nadaje. Chociaż ona jest dosyć obszerna, na mnie jest bardzo dobra, nawet w biuście rozmiar jest duży. Ale, kochani, chcę to zmienić i zrobić ją rozkleszowaną. A żeby to zrobić, to pierwsze co zrobię, to rozetnę środek tych pleców, rozetnę i wstawię tutaj klin z materiału bawełnianego. Muszę poszukać, co prawda jeszcze nie znalazłam, poszukać. Chcę rękawki też poszerzyć. Pokażę Wam w następnym etapie, jak to zrobię. Chcę, żeby były bardzo szerokie. No i później będziemy dekorować. Nie fakt, że przed udekorowaniem, jak zmienię już sam model tej sukienki, pofarbuję prawdopodobnie. I dopiero spotkamy się za parę dni, jak już będzie wyprane, wyfarbowane, odprasowane do dekoracji tej sukienki. Pierwsze co, zmieniamy kształt tej sukienki. Poszerzę tył tej sukieneczki. Właśnie znalazłam materiał na, zaraz powiedzmy na dole 19 cm. Długość jest 90. Tu wymierzyłam plecy, gdzie będzie włożone właśnie ten fragment.
na taki trójkątnik będzie poszerzona moja sukienka. I teraz tak, sukienka, rozcinamy ten tył. Ja tu zaznaczyłam sobie środek. Rozcinamy do linii, która na plecach tutaj zaczyna się właśnie górna część. To do tego miejsca rozcinamy. Super, sukienka rozcięta. I następny etap, ten kawałek, który już mamy uszykowany, musimy wszyć w plecy. Klin wszyłam, bardzo dokładnie, elegancko, wyszło fajnie. Po tym jak wszyłam ten klin z tyłu, pokazywałam Wam, to sukienka się zrobiła o wiele szersza. I o to mi chodziło. Po pierwsze zmieniłam rozmiar tej rzeczy, a po drugie jest możliwość zmienić fason, projekt. Bo nie chciałam, żeby ona była prosta, dlatego w późniejszym czasie, jak już wszystkie aplikacje były zrobione, zrobiłam na dole taką bombkę, o której powiem później. Teraz rękawki. Przede wszystkim odetnę tą część, ona nie jest mi potrzebna. Dwa paski szerokości 20 cm, szerokości rękawa, którą potrzebuję. Każdy dowolną, no u mnie to będzie, zaraz powiem ile, szerokość rękawa 37 cm tutaj. I teraz zobaczcie, tu jest mój rękaw, który odcięłam. Jest ten fragment. Muszę go zszyć, bo zawsze mówiłam, jeżeli mamy dowolną szerokość, to możemy tego nie robić, tylko składać i przyszywać. Skoro nie mamy takiej możliwości, to musimy to zszyć i później rozłożyć na rękawie w ten sposób, żeby przyszyć tą pierwszą falbankę. Zobaczcie, przyszpilkowałam ten pasek, który miałam. Oczywiście od przyśrodkowego szwa pod pachem przypięłam pierwszy raz i później dzielę na pół, przypinam następny i co odcinek, dzieląc każdy kawałek na równe części, przypinam. Teraz zobaczcie, tu takie nadmiary mi wyszło. I teraz jak siadam na maszynę i zaczynam szyć, moi drodzy, to ja ten nadmiar ładnie zmarszczę i wtedy rękaw będzie równomiernie przyszyty po całej długości. No i pierwsza falbanka przyszyta. To oczywiście jeszcze nie koniec. Chciałam tylko pokazać, że przedłużyliśmy sobie rękaw, dosyć szeroki. No i zanim pofarbuję, to później będziemy kolejny etap dekoracji. Ale zobaczcie, tak jak mówiłam, może inaczej trochę. Tutaj są na przodzie, na biuście dziury. I co ja teraz wymyśliłam? Ja sobie, właśnie zostały te kawałki, ja sobie wytnę łatki i zrobię dwie łatki asymetryczne w tym miejscu. To będzie farbowana sukienka, więc to rękawy i tył pomaluje się w jeden kolor i dopiero będziemy dekorować w późniejszym etapie. No i teraz przyszykuję dwa kawałki. Przypięłam tutaj podłużny trójkątnik, a z tej strony dwie łatki kwadratowe i to wszystko, te łatki przyszyję, będą pofarbowane razem z sukienką. Pokazałam Wam, jak zrobiłam rękaw. Rękaw poszerzyłam na tyle szeroki, o taki rozkleszowany, ale może gdyby to była podomka, nie wiem, szlafek domowy, to byłoby ok. Ale jeżeli chcemy wykorzystać tą sukienkę jako płaszczyk, narzutkę, to po prostu taki rękaw nie wypada. Dlatego ten szeroki rękaw obróciłam w piękną bombkę. Wykorzystałam właśnie tutaj wykończenie falbaneczką. Wstawiłam gumkę. To wszystko mi się zmarszczyło.
I wykorzystałam zrobione na szydełku, miałam taki obrus, który pocięłam i zrobione elementy z tego obrusu naszyłam na tą sukienkę. Oczywiście przed tym było białe, bo pofarbowałam to razem z moją sukienką i zaraz pokażę, jak farbowałam. I tak farbowanie, moi drodzy, tu stoi woda, zaraz mi się zagotuje. Wody, nie wiem, no z 4 litry może nalałam, musi być gorąca. I farbuję taką farbką, kupiłam ją w Turcji, ona jest sucha. Ją rozrabiają w gorącej wodzie, w pół litra gorącej wody, bardzo gorącej, bo później łączymy to z resztą, ale najpierw musimy to rozmieszać, rozszczęcić. I tu się pisze, że to jest ciemno-niebieski kolor. No podejrzewam, że to jest granat, ale że nie chcę ciemną, to będę tak dodawać tą farbkę, żeby ona była jak możliwe jaśniej. Ale pamiętacie, zawsze powtarzam, zanim zaczniemy farbować, musi być namoczone, wykręcone i w mokrym stanie włożymy do garka. Czy my farbujemy naturalnym barwnikiem, czy herbatą, czy kurkumą, czy farbką do tkanin, musimy najpierw namoczyć, wykręcić i później włożyć to do farbowania. Więc ten pakiecik, rozrachunek jest na 200 gramów suchiego. No moja sukienka jest trochę cięższa, ja wiem, gdzieś tak pół kilograma może być w całości. I dobrze, bo generalnie chodzi mi o to, żeby kolor nie był aż taki intensywny, ciemny, bo pisze się ciemny. Nie wiem, pierwszy raz korzystam z tej farbki, będziemy patrzeć, jaki kolor uzyskamy. Zalałam gorącą wodą ten barwnik. On zaraz się tutaj ładnie mi rozpuści. Jest bardzo ciemny granat, bardzo ciemny, aż prawie fioletowy, no ale nieważne. I później będę wlewać do wody, patrzeć, jaki odcień mam uzyskać. Na razie ma to się fajnie rozpuścić, a ja w tym czasie namoczyłam sukienkę, zaraz ją odsączę. Jest namoczona, wykręcona i w takim stanie mokrą włożymy do garka. Do tej farby musimy dodać łyżkę soli. Całą czubatą łyżkę soli. Woda już niedługo mi się zagotuje. Posolimy naszą zupę kolorową. Granat, ciemny granat i chyba więcej nie będę dawać. I teraz co? Wkładamy naszą suknię. I co? I pół godziny musimy to pogotować, żeby ten kolor, tą farbę pobrało i wyrównało nam wszystkie kolory. Ucięłam kołnierzyk. Ucięłam, bo nie chciałam, ale nie wyrzuciłam ten element i mam nadzieję, że Wam widać. Przyszyłam go z jednej strony w ten sposób. Jest do połowy, do środka, włożony w lekką taką zaszczypy, takie zmarszczki zrobiłam po jednej stronie i wykończyłam jeszcze paskiem, który ucinałam na dole mojej sukienki. Oczywiście sukienka była podszyta, ale nic nigdy nie wyrzucam, więc wykorzystałam to do przyszycia dookoła. Jest to piękna ozdoba. A te rzeczy, które odcięłam z rękawka, te podszycie, to też nie wyrzuciłam, a wykorzystałam to do zrobienia dekoracji, więc jeszcze porozcinałam to, żeby mi się posypało. Po praniu będzie naprawdę świetnie się siepać, bo teraz jeszcze niewystarczająco, nie tak jakbym chciała. I po praniu wszystkie te elementy dodatkowo się posiepią, będzie wyglądać super. Robimy niepowtarzalne rzeczy, modne, aktualne i taki element, taki lekki chaos jak najbardziej w stylu boho jest wskazany, więc nie boimy się tego. Nie musimy dokładnie obrobić wszystko, bo ktoś mi może zarzucić, że robię to niewłaściwie. Właściwie. A poza tym, jeżeli jesteście autorem projektu, to możecie robić co chcecie, co waszej duszy gra.
Po umalowaniu i po przyszyciu kilka fragmentów, tu właśnie ten z przodu był naszyty i te tutaj dwie łatki, zaczyna się proces twórczy. I co z tego wynikło, co ja naszyłam, co wykorzystałam, to możecie widzieć. Zaczyna się od jednej, dwóch, później kolorystycznie dobieramy kolejne. Uszykowałam materiały, które moim zdaniem pasują do dekoracji tej sukienki. No to znaczy nie sukienki, bo tu będzie taki letni płaszczyk. No i teraz co? Powycinam kawałki, takie łatki i zaczniemy dalej. Gotowe do dekoracji, ale pierwsze co chcę zrobić, to ja chcę odciąć ten kołnierz. Nie chcę z kołnierzem, więc odcinam. Mogę to ewentualnie wykorzystać później do czegoś, ale nie jako kołnierz, bo ja nie chcę. Mi w ten sposób lepiej się podoba. No i teraz co? I teraz będziemy wymyślać, co można zrobić. Tu przyszykowałam różne kawałeczki. No i w ten sposób przyszpilkujemy wszystkie łatki, ozdoby, które chcemy tutaj zastosować i przyszywamy. Tego wszystkiego nie będę pokazywać, bo to trwa. Trwa dosyć długo, to już zależy od Waszej potrzeby twórczej. Więc robię. I właśnie, kiedy zaczęłam robić rękawki, bo musiałam tutaj gumkę wszyć, to się okazało, że gumki mi zabrakło i musiałam szybko skoczyć do sklepu, ale nie mogła się dziewczyny powstrzymać, bo trafił mi się właśnie w sklepie taki piękny obraz. No już oczywiście go pocięłam, ale tak piękne te kwiaty, tak śliczne te maki. Ja w ogóle bardzo lubię maki. Widzicie, on taki nie za duży, nie wiem, metr 20 na 90 chyba. I ja kupiłam ten ubraz za 100 zł. Nie za 100. 99,90. I właśnie chciałam Was zapytać, może ktoś z Was wie, o co chodzi z tymi dziewiątkami. No wszędzie, gdzie nie przechodzimy, nie wiem, do supermarketów, do Lidla, to wszędzie 9,90 masła, nie 10 zł, tylko 9 zł, 49 groszy. O co tutaj w ogóle chodzi z tymi dziewiątkami, bo mnie to przeraża. Więc obraz kupiłam za 99,90, oczywiście go płaciłam i z tego zrobiłam piękne aplikacje. Tego mi brakowało, bo chciałam z motyle wykorzystać, ale że motyle na poprzednim projekcie tutaj wykorzystałam motyle, tak jak widzicie, to postanowiłam, że muszą tu powstać jakieś jaskrawe, barwne kwiaty i dlatego pocięłam ten obrusik. Z tyłu właśnie też elementy z tego obrusu i to chyba jedyny element poliestrowy ten obrys, bo reszta, wszystkie materiały naturalne. Zazwyczaj wykorzystuję w swoim projekcie naturalne rzeczy i jeżeli mamy sukienkę, spódnicę, kurtkę z denimu, z naturalnych materiałów, nie wyrzucajcie. Nie wyrzucajcie, możecie zrobić, przerobić. Pokazywałam Wam, jakie były tutaj dziury, przydarcie i tak dalej. Więc sukienka została wyfarbowana, załatana, powiedzmy, zrobione dekoracje, przyszyte gumeczki, zmieniony kształt, jest teraz poszerzona, biodra dosyć szerokie w tej sukience. Tak jak widzicie, na dole jest zrobiona bombka. I jak zrobiłam tą bombkę? Tak samo wszyłam tutaj gumkę najpierw, a później z kawałku denimu zrobiłam pas, który przyszyłam na tą gumkę. I wyszła taka fajna, świetna bombeczka. To jest styl boho i jak najbardziej ten fason teraz wpisuje się w ten styl. Także nie bójcie się, róbcie.
czyńcie swoje projekty niepowtarzalnymi arcydziełami, do czego Was zachęcam. Robię to również. I możecie zrobić coś podobnego. Proszę bardzo, wszystkie moje projekty daję Wam za darmo, a jeżeli ktoś z Was nie chce tego robić, to tutaj jest link do mojego sklepu na Vinted, gdzie możecie moje rzeczy zobaczyć i oczywiście kupić. Wszystkich Was pozdrawiam, życzę Wam dużo szczęścia, kreatywności, realizacji wszystkich swoich projektów i do zobaczenia w następnym wideo. Bardzo dziękuję za oglądanie, za lajkowanie, za subskrypcję. Piszcie komentarze, bo to pomaga rozwoju mojego kanału. A teraz oglądajcie, jak taki płaszczyk wygląda na mnie. Pa, pa.